Witam Was wszystkich, drodzy widzowie. Stęskniliście się za mną? Bo ja za Wami bardzo się za Wami stęskniłam. Możecie sobie zadawać pytanie, gdzie też ja się podziewam? Dlaczego od dawna na kanał nie trafił żaden nowy film? Cóż, przyczyna jest bardzo prozaiczna. Taka, że najpierw muszę się uporać z sesją egzaminacyjną. Każdy student wie, że sesja egzaminacyjna to jest ogromne wyzwanie. Jakby co, to mam tutaj na górze obrazek z doktorem Hausem, który trzyma w ręku otwartą księgę, a pod spodem jest podpis "Bierz się do nauki". Gdy na niego patrzę, to nagle ochota do nauki przychodzi. Ale nie dlatego zdecydowałam się na nakręcenie na chybcika tego dzisiejszego filmu. Nie. On teraz, ten, który teraz tworzę, to jest 100% improwizacji. Bo ja w przygotowywanie swoich filmów wkładam dużo serca, dużo pracy i zwykle zanim one dotrą na kanał, to piszę do nich scenariusze. Tutaj tak nie jest. Widzicie taką mroczną miniaturkę, szkielety choinek, złowrogi święty Mikołaj. Dlaczego? Ano dlatego, że chciałabym zwrócić uwagę na pewną rzecz, która jest może przez niektórych zapomniana. Mianowicie, że te 3 dni w roku, 24, 25, 26 grudnia, to nie dla wszystkich są źródłem ciepła i radości, ale bywają źródłem cierpienia. Są koszmarem i udręką. Z jakich powodów? Cóż, uważam, że te 3 dni w roku są przereklamowane, są źródłem kiczu, obżarstwa, opilstwa, ale z tego, co ja obserwuję, bo ja tak refleksyjnie podchodzę do życia, staram się na wiele rzeczy zwracać uwagę, analizować, to często jest tak, że w ciągu tych 3 dni w roku na wierzch wychodzą różne brudy rodzinne. I człowieka wtedy dopada taka gorzka refleksja, bo jeżeli ma się problemy ze znajomymi, czy nawet z szefem w pracy, to zawsze jest jakieś wyjście. Zawsze jest jakieś wyjście. Zawsze można albo zmienić znajomych, albo się z nimi dogadać, albo w ostateczności zmienić pracę. Ale jak są problemy rodzinne, to święty Boże nie pomoże. Nie, przed rodziną nigdzie nie ma ucieczki. Choćbyś uciekł na kraniec świata, to nawet jeżeli się fizycznie odetniesz, to wszystko zostaje tutaj, w twojej głowie. I z tego, co zauważam, to na przekór tym wszystkim kiczowatym obrazkom w telewizji, że rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, dziecioki, wszyscy w jednym stole, tulą się, kochają i wszystko jest cacy, to nie. Bo wielu rodziców ma skłonności do tyranii domowej. I to nie jest tak, że ojcowie tylko. Nie. Wiele kobiet jest tyranami domowymi. Więcej niż się wydaje.
wytworzył się taki stereotyp, że kobieta to jest uosobienie łagodności, ciepła, dobroci, bójda na resorach. Kobieta może być tyranem domowym. Zaryzykuję tezę, że nawet gorszym niż mężczyzna, bo mężczyźni tyrani domowi często uciekają się do przemocy fizycznej, a ona jest namacalna. Można ją zobaczyć. Jak złamie rękę, są siniaki, to widać. Ale jak kobieta jest tyranem domowym, to najczęściej, chociaż nie tylko, bo chociaż częściej jest słabsza fizycznie niż mężczyzna, to jednak rzuca różnymi tam, może rzucić w mężczyznę różnymi przedmiotami, czy go czymś uderzyć jakimś przedmiotem, ale stosuje przemoc psychiczną. A przemoc psychiczna jest taka, że zatruwa człowieka, ofiarę, paraliżuje ofiarę, ale najgorsze jest to, że jest nienamacalna. I ciężko ją udowodnić, bo mówi się, że to przecież kobiety są częściej ofiarami przemocy domowej. Może i tak, ale jeżeli już mężczyzna zostanie ofiarą przemocy domowej, to nikt mu nie uwierzy, nikt mu nie pomoże. Zostanie wyśmiany. Co to? Baba cię bije, jesteś ciotą, frajerem. I wracając do tych rodziców, to z tego, co ja zauważam, bywa tak, że z racji tego, że wyciągnęli z niebytu jakąś istotę, wykreowali kogoś, powołali kogoś do życia, to im się wydaje, że wolno im wszystko. Mogą ulepić tego małego człowieczka na swoją modłę. Jakie to jest takie zakłamane, że powiedzmy dziecko ma 2, 3, 4 lata i wszyscy się zachwycają. Ojejku, powiedział to słowo, przeczytał pierwszą czytankę. Jaki błyskotliwy jak na tak małe dziecko. No tak, takie dziecko całkowicie zależne od rodziców, czy tam opiekunów, zapatrzone w nich jak obrazek. Tylko że jak to dziecko ma już 14, 15, 16 lat, to zaczyna mieć swoje zdanie. Chce się uniezależnić psychicznie od rodziców, co jest zwyczajne, naturalne i w tym nie ma nic złego. I każdy rodzic chyba powinien się cieszyć, że dziecko też chce mieć kawałek swojego świata, chce mieć trochę niezależności, wolności, ale nie. Ja tu rządzę. Przynależysz do mnie. Nie będziesz mi tutaj, gówniarzu, szopki odstawiał. Ja mam rację. A dlaczego nie? Bo nie! Ja cię utrzymuję i masz mnie słuchać. Tak swoją drogą jest to forma szantażu ekonomicznego, przemocy ekonomicznej. Bo to, że to jest, przede wszystkim to jest obowiązek rodziców, opiekunów, no bo nie tylko rodzice biologiczni, ale to rodzice biologiczni to są najbardziej perfidni, no bo wydaje mi się, że jak stworzyli, z niebytu wywołali, no to wolno im wszystko zrobić, a rodzice adopcyjni, no to częściej, ponieważ podejmują się wychowania istoty, która została już skrzywdzona, to oni rzadziej się dopuszczają przemocy, bo częściej robią to z miłości, a nie, że tam z miłości się opiekują dzieckiem, a nie, że kogoś kimś chcą od początku sterować, bo kogoś stworzyli i z niebytu wywołali. To jest forma przemocy ekonomicznej, bo to jest zakichany obowiązek. I to nie tylko jak masz dziecko, jak masz zwierzątko, no zwierzątka to też można powiedzieć, że to są dzieci, to twoim zakichanym obowiązkiem jest utrzymywać, zapewnić dach nad głową, zapewnić jedzenie i ty łaski nie robisz.
I to jest forma szantażu ekonomicznego. Jeżeli na przykład dziecko już tam podrośnięte, tam 16-17-latek, pójdzie mieszkać do kogoś innego, bo nie może w domu wytrzymać, bo jest fatalnie traktowany przez rodziców, to nie można mu powiedzieć, że dopóki się nie utrzymujesz, to od nich zależysz finansowo. To co? To masz się dać zniszczyć psychicznie? Masz swoją godność. Jesteś człowiekiem. Należy ci się szacunek. I nie ma tak, że dasz się zniszczyć psychicznie, dlatego że ktoś ci zapewnia utrzymanie, które jest ci zależne. I potem też, nie tylko jak chodzi o 15 czy 16-latków, ale smutne jest, gdy ma się powiedzmy 30 lat i z rodzicami się już nie ma kompletnie nic wspólnego, bo przecież można mieć 30, 40, 50 więcej lat i mieć dobre kontakty z rodzicami, żeby służyli radą, służyli pomocą, żeby przyjść na kawę, herbatę, ciasto, ale nie. Sprawy światopoglądowe, sprawy polityczne czy konflikty rodzinne sprawiają, że ludzie, którzy niby powinni mieć z tobą najwięcej wspólnego, to po prostu olewają cię cienkim żurem. Tak to jest. I jeszcze jedno, bo jeżeli są jakieś konflikty rodzinne, czy przeżywa się cierpienie w rodzinie, to ludzie tego nie rozumieją z zewnątrz, spoza rodziny. I raczej tego nie zrozumieją. Dlaczego? Bo sprawy rodzinne mają pewien kontekst. I jeżeli się nie jest wewnątrz tego, to nigdy do końca się tego nie zrozumie. I zachęcam Was do takiej refleksji. Pomyślcie przy tych wszystkich potrawach, zanim zapełnicie żołądek tak, że nie będziecie w stanie wstać. Żartuję sobie oczywiście, przerysowywuję pewne rzeczy. Ilu ludzi jest samych ze swoim cierpieniem? Zwłaszcza w te 3 przeklęte dni, kiedy świat mówi im, wpycha im do gardła taki przekaz: bądź szczęśliwy, zadowolony, tutaj choineczka, tutaj świecidełka, tutaj piosenki anglojęzyczne takie wesołe, Merry Christmas to everyone. Szczerze mówiąc, to już lepsze te anglojęzyczne tam przyśpiewki świąteczne, no bo przynajmniej są wesołe, a kolędy to są takie po prostu jedne wielkie smęty i można po prostu się powiesić, jak się tego słucha, ale to już inna sprawa. I człowiek, powiedzmy, jest sam ze swoim cierpieniem, które się szczególnie uwidacznia na przekór tej temu cukierkowemu przekazowi. Myśli sobie, no, ja jestem sam, nikt tego nie zrozumie, sam ze swoim cierpieniem. A się na przykład mu powie, że są święta, ciesz się, zapomnij o tym, co było minęło, odetnij to grubą kreską. No ale jak ma zapomnieć? Jak może mieć na przykład stres pourazowy nawet? Tak, kochani. Przemoc domowa może wywołać takie skutki jak nawet u żołnierza, który wraca z wojny. Tak jest. I co ma zrobić, gdy jemu się ciągle coś przypomina? Nie może się od tych wizji uwolnić, ma flashbacki. To takie mówienie to jest, jeżeli się tak mówi człowiekowi, że ma o tym zapomnieć, nie myśleć, otrząsnąć się z nieszczęść i z tych wspomnień jak pies wychodzący z kałuży, to pogrążacie tego człowieka jeszcze bardziej. I on jest w samotności jeszcze większej. I czuje się, jakby wpadał do czarnej dziury. A jak wiemy, z czarnej dziury się nic nie wydostanie. Nawet światło. Dziękuję Wam za uwagę. To tyle moich przemyśleń. Wiem, że one są na przekór temu, co
jaki przekaz jest nam sączony do głów w ostatnich dniach. Wiem, że możecie się czuć źle, gdy to usłyszycie, obejrzycie i pomyśleć, jak to teraz my się cieszymy, jesteśmy zadowoleni. U mnie nie ma takiej sytuacji, moja rodzina jest szczęśliwa, kochająca, a ty mi psujesz humor takimi wynurzeniami, takimi spostrzeżeniami w czasie tych szczególnych 3 dni w roku. Nie, to nie o to chodzi, że ja jestem złośliwcem, który chce zepsuć dobry humor. Tylko chcę, żebyś zdobył się, czy zdobyła na chwilę refleksji, że człowiek czasem, którego mijasz na ulicy, którego mijasz na spacerze, który jest twoim sąsiadem, może niewiarygodnie cierpieć. I to, że ty na przykład masz przyjemne i wygodne życie i nie przeżyłeś w życiu żadnych większych tragedii, co bardzo się cieszę. Ja życzę każdemu tego, jak to zespół Kombi śpiewał. Słodkiego, miłego życia jest tyle gór do zdobycia. Po prostu ten człowiek może być już udręczony, bo on od tylu lat jest w cierpieniu, w nieszczęściu, że on już jest po prostu nawet niezdolny do przeżywania radości, że nabawił się zaburzeń depresyjnych, stresu pourazowego. Te zaburzenia depresyjne już nie dają mu żyć, bo nadchodzą falami. Kiedy on się wreszcie z nich otrząśnie, to jak huragan nie wiadomo kiedy znowu uderzą. I takie dni jak te 3 to wyniszczają go jeszcze bardziej. Także ciesz się swoim szczęściem, ale nie wpychaj komuś radości na siłę, jeżeli nie ma na to ochoty. To tyle moich świątecznych refleksji. Chociaż ja z religijnego punktu widzenia świąt nie obchodzę, bo ja jestem sceptykiem religijnym, ale to jest osobny temat. A jeżeli chodzi o coś weselszego, to jak widzicie, lekka zmiana wizerunku. Mam nowe okularki, okrągłe, bo wiele osób mi mówiło, że te prostokątne to do mnie nie pasowały, więc zmieniłam sobie na okrągłe i ludzie mówią, że wyglądam w nich znacznie lepiej. Jak chcecie, to możecie się w komentarzach podzielić swoimi wrażeniami, czy ta lekka zmiana wizerunku wyszła mi na dobre. I oczywiście zachęcam Was do tego, żebyście też podzielili się swoimi przemyśleniami i refleksjami nad tym, co zawarłam w tym filmie. Ja będę oczywiście wdzięczna także za negatywne komentarze. Nie tylko za takie, które będą się zgadzały z tym, co poruszam w tym wideo. Natomiast jeżeli chodzi o kanał, oczywiście nie jest on martwy. Nie bójcie się. Na razie to on się do trumny nie wybiera. Gdy tylko uporam się z sesją egzaminacyjną, to nowe filmy z dziedziny kultury popularnej, czy ciekawostek naukowych, albo jakieś inne tematy, to na pewno się pojawią. Dziękuję Wam serdecznie i jeżeli wysłuchaliście, obejrzeliście to do końca, to jestem Wam niezmiernie wdzięczna. I chcę Wam życzyć jednego: wygodnego i przyjemnego życia. Dziękuję.